Siemanko wszystkim, witam was na kolejnym przejeździe w grze SimRail, tym razem przejazd na wasze życzenie, czyli nocna wyprawa pociągiem pasażerskim. Do dyspozycji mamy jednostkę 36 WED, pospolicie nazywaną Impulsem 2. Pojedziemy sobie ze stacji Łódź-Widzew do Zgierza i stamtąd prosto do Piotrkowa Trybunalskiego. Zobaczymy, jak to pójdzie, będzie na pewno ciekawie, na pewno będzie bardzo interesujący przejazd. Nie mamy co zwlekać, wejdźmy na pokład i zacznijmy przygotowywać maszynę do jazdy. No, siedzimy na naszym fotelu maszynisty, musimy tutaj wpisać jeszcze dane naszego pociągu, przygotować się do jazdy i skontaktować się z dyżurnym ruchu, żeby podał nam wyjazd w kierunku Zgierza. No dobra, zacznijmy sobie od ETCS-a, czyli tak, numer maszynisty jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Startujemy z poziomu SHP. Do tego dane pociągu, długość mamy 59 metrów, setna hamowania jest 167, prędkość maksymalna 160 km na godzinę. W tym momencie tego tu w zasadzie nie ma, nie widać, mógłbym zapalić światło. O, tu jest maksymalna prędkość jednostki, jaka jest tutaj dozwolona. Włączmy sobie podświetlenie instrumentów, podświetlenie tutaj pulpitu, 160 km na godzinę, potwierdzamy, wszystko jest prawidłowo wypisane i w tym momencie, jako że jesteśmy jeszcze na manewrach, my praktycznie ze stacji Łódź-Widzew musimy najpierw dojechać do Zgierza, żeby tam podjąć naszych pierwszych pasażerów, dlatego wpisujemy numer 99 6699. To jest taki nasz nietypowy numer dzisiaj. Startujemy, potwierdzamy SHP i w tym momencie mamy teoretycznie już przygotowaną maszynę do jazdy. Kanał 7 się zgadza. Do tego w tym momencie hamulec jeszcze jest tutaj hamulec zaciągnięty. Pamiętam, że gdzieś tutaj był jeszcze przełącznik, żeby pulpit przyciemnić, ale jakoś nie widzę. Tu jest od zegarów przyciemnienie, tu jest od kabiny. Może po drodze gdzieś znajdę. No dobra, kontaktujemy się z dyżurnym ruchu. Ja już pomału tutaj luzuję hamulec. O, czekajcie. O, właśnie, dobra. Łódź-Widzew dla 99, 66, 99 z toru 104. Jednostka uruchomiona i gotowa do jazdy SM w kierunku Zgierza. Widzę, przyjął. Zaczynam układać przebieg. Zrozumiałem. Dzisiejszy przejazd oczywiście na wasze życzenie. Gdzie tutaj jest pozycja 3 światła białe z przodu? O tak. Bardzo dużo widzów sobie życzyło przejazd, nocny przejazd w SimRailu i właśnie taki postanowiłem wykonać. Patrzę tylko, czy mam 3 białe światła z przodu. Mam. Wyjazd mamy podany. Od tego semafora 40, od następnego VMAX. Także postanowiłem, że dzisiaj sobie wykonamy... A, czekajcie, bo jeszcze mam na 100% zaciągnięty tutaj hamulec sprężynowy. Aktywuj, zwolnij. O, właśnie. Chyba powinno teraz już być wszystko dobrze. Tak jest, ok.
Zastanawiałem się bardzo długo, jaki przejazd wybrać. Myślałem na początku przejazd towarowy, wziąć Dragona i wykonać jakiś scenariusz towarowy, tyle tylko, że właśnie nocą, ale w sumie przejazdy towarowe, no to startuje się z jednej stacji, dojeżdża do stacji końcowej i to tyle było, mało ciekawe trochę, więc poszedłem właśnie w kierunku przejazdów pasażerskich. Przejazd Intercity nie bardzo wchodził w grę i wtedy w tym momencie zostały mi praktycznie przejazdy regionalne, ale nie mogłem się zbytnio zdecydować, czy wykonać go Impulsem, czy wykonać go Elfem. Na początku chciałem Elfa, Elfem trochę pojeździć, ale w sumie postanowiłem, że Impuls jest jak dla mnie troszeczkę bardziej ciekawszą jednostką i troszeczkę mi się bardziej podoba i tak właśnie wylądowałem na tym przejeździe. Kanał się nie zmienił, zmienił się automatycznie na 4, nie wiem dlaczego. O, teraz. Zgierz 99 66 99 zgłasza się po zmianie kanału na 4. Zgierz przyjął. Słuchać głośno i wyraźnie. Tor 7A już na pana oczekuje. Zrozumiałem. Tak jest, jedziemy do Zgierza, tam musimy deaktywować tą kabinę, przesiąść się do kabiny drugiej, przygotować znowu skład do jazdy i praktycznie pojechać już wtedy w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. VMAX 100, mogę się do tej 100 rozpędzić. Tym razem dłuższy filmik, przejazd na scenariusz jest, czas na przejazd scenariusza jest planowany tak około 2 godzin. Standardowo, jak już to znacie z moich filmików, ci co mogą sobie obejrzeć naraz, niech sobie obejrzą naraz, ale ci co nie dadzą rady 2-godzinnego filmiku obejrzeć, no, możecie zapauzować i wrócić później do tego filmiku, także nie mam z tym jak najmniejszego problemu. Także dzisiaj troszeczkę dłuższy przejazd, będzie dzisiaj będzie się naprawdę działo. Zobaczymy sobie po drodze, jak wygląda tutaj całe oświetlenie na właśnie w tym dodatku okolice Łodzi, jak te stacje są tutaj podświetlone, jak ta całość tutaj wygląda. Przede wszystkim muszę pamiętać o tym, żeby pociągi, które będą jechały z naprzeciwka, żebym ich nie oślepiał, bo to też nie jest, nie powinno tak być. Mam nadzieję, że będę o tym pamiętał podczas przejazdu. I tym samym fajny przejazd. Ja już go wykonywałem, już go przejechałem raz nocą, żeby mniej więcej posiadać jakąkolwiek znajomość szlaku w tym kierunku. No bo jak wiemy, bez znajomości szlaku nie ma co na szlak wyjeżdżać. Bynajmniej przydałyby się jakieś takie podstawowe znajomości, co w którym miejscu jest. Jak jechałem tutaj, niestety narobiłem troszeczkę opóźnień. Nie było tego dużo, było około 5 minut, także zobaczymy, czy dzisiaj aby na pewno dojedziemy na każdą stację punktualnie. Postarałem się tak w miarę żwawo rozpocząć cały scenariusz właśnie, żeby nie narobić tutaj opóźnień. Jak to będzie, to zobaczymy. Ale dotąd, dopóki jakiegoś głupstwa nie zrobię, to powinno pójść dobrze. Mamy tutaj przejechać przez Łódź Marychin. Czekajcie. Przyciemnimy, żeby nie oślepiać tutaj maszynistę z naprzeciwka. Z tego co kojarzę, to prawdopodobnie, nie wiem jak jest w Polsce, ale w Niemczech, z tego co
zauważyłem, maszyniści nawet wjeżdżają w stacje z przełączonymi światłami, że nie wjeżdżają na stacje w perony z włączonymi światłami długimi, tak jak ja w tym momencie tutaj jadę. Czy tak w Polsce jest? Podejrzewam, że tak. Oczywiście żaden maszynista nie chce żadnego pasażera, żadnego człowieka w jakiś sposób oślepić. Głupio byłoby wypalać gałki oczne światłami. Potwierdzamy czuwak, SHP. Jak na razie dobrze idzie, mam tylko 2 minuty opóźnienia. Będę musiał to jakoś nadrobić podczas przełączania kierunku składu. Ale na pewno jakoś dobrze pójdzie. Jeszcze 5 km do Zgierza. Przy okazji macie możliwość podziwiania tutaj widoków z mojego punktu widzenia, jak to u mnie właśnie wygląda, jak Simrail u mnie się w nocy, że tak powiem, zachowuje. To też była właśnie jedna z opcji, którą wybrałem, przejechać się jakimś nowszą jednostką trakcyjną, tu gdzieś nowszym pojazdem, bo jakbym miał jechać w nocy lokomotywą U07 albo byczkiem, no to w te światła, co tam są, no to naprawdę byłoby już troszeczkę niewesoło. Te stare lokomotywy nie mają, mi się bynajmniej tak zdaje, że nie mają świateł długich, mają tylko te zwykłe światła. Ja należę do tych ludzi, którzy lubią widzieć, co się z przodu dzieje, a podziwiam naprawdę maszynistów, którzy są w stanie jechać z takim oświetleniem, gdzie praktycznie widzi się tylko tutaj boki i to praktycznie przy samej jednostce, przy samej lokomotywie. Także wielki szacun dla maszynistów, którzy naprawdę jeżdżą z tymi słabymi światłami. Ja chyba bym nie umiał. Albo musiałbym się naprawdę nauczyć właśnie uważania na szlak przy bardziej kiepskim oświetleniu. Ja ten temat już chyba omawiałem w Train Sim World. Tam mieliśmy jeden przejazd, który kończył się właśnie nocą i tam też już właśnie wspominałem o tym. Mi się wydaje, że jestem przyzwyczajony właśnie do takiego lepszego oświetlenia z samochodu, no bo w nocy, jak się nocą jedzie, no to auto musi mieć dobre oświetlenie do przodu, żeby było wszystko widać. I to samo podejrzewam, że mam po prostu przy lokomotywach. Wjazd do Zgierza został podany. O, właśnie zaczął semafor mrugać. Tarcza ostrzegawcza. Zacznijmy już pomału hamować. Pomarańczowe światło z belką, od tego semafora wolno nam jechać 60 km na godzinę. Górna komora świeci się na pomarańczowo, następny semafor jest na stój. Wjazd podany bez wyjazdu, ale tak też tutaj ma być. W Zgierzu zmieniamy kierunek jazdy, podejmujemy pasażerów i praktycznie zaczynamy nasz kurs w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. A, ten stukot kół. Zaraz wam coś opowiem, jak to byłem w Polsce i zrobiłem sobie z moim tatą wycieczkę do Wrocławia z Jeleniej Góry. Było naprawdę bardzo ciekawie.
Ale to opowiem wam zaraz tutaj po drodze. Przygotuję tylko maszynę do zmiany kierunku. Tutaj muszę się zatrzymać w peronie. Jechałem testowo tutaj ten scenariusz, ja pojechałem chociaż pod sam semafor, co nie było dobrym pomysłem. Okej, mniej więcej tutaj będzie już okej. Dobra. Ale narobiłem. Ajajajajaj. Problem w tym, że jeżeli to przełączymy do samego końca, to włącza się ten taki, włącza się właśnie takie coś niby nagłe hamowanie, co po prostu nie jest wcale takie fajne. To teraz tak, światło tutaj, światło w kabinie i idziemy do naszej drugiej kabiny. Muszę pamiętać o tym, żeby włączyć oświetlenie w przedziale pasażerskim. No bo nie chcemy, żeby nasi pasażerowie w nocy jechali po ciemku. Może podbiegniemy trochę? Trochę nam się spieszy. Ok, drzwi się zamknęły, cacy. Siadamy na naszym miejscu maszynisty. Aktywujemy kabinę. Odblokuję już ten przewód, żeby nam tutaj jednostka nie piszczała cały czas. Teraz tak, numer maszynisty pasuje, SHP pasuje, dane pociągu, mamy pociąg, regionalny numer, a nie, czekajcie, długość pasuje, to pasuje, to pasuje, potwierdzamy, potwierdzamy. Numer pociągu jest 19235. Startujemy. Dobra, to mamy. Nie, kabiny nie muszę podświetlać, ale przydałoby się podświetlenie instrumentów. O, właśnie. Teraz koniecznie trzeba włączyć światła. Ach ty kurde. Cicho. Koniecznie muszę włączyć światła w przedziale pasażerskim. Drzwi, tempomat, urządzenia. To nie. Komunikaty, status pociągu. Muszę wstać. Bo oświetlenie jest zaraz za tym, za wajchą od hamulca zasadniczego. W tym momencie mamy światła włączone. Tak jest. Prawidłowo. Dobra. Zgłaszamy się. Rewident 19235 gotowy do próby. 19235, zrozumiałem, jestem na pozycji. No to dobra. 19235, zahamuj. No to hamujemy. Odhamuj. Odhamowujemy. Hamulce w porządku, można głosić. Dobra, otwieramy drzwi. Po prawej stronie. I tym samym mamy przygotowaną jednostkę do jazdy. Radio. Zgierz 19235 po próbie. Gotowy do jazdy. Zrozumiałam. Za chwilę zaświecimy.
Zrozumiałem. To nasz gwizdek? A gdzie powiadomienie od kierownika pociągu? No dobra, dziwne. 19235, gotowy do odjazdu. Okej, teraz jest. No dobra, lepiej późno niż wcale. I tym samym możemy ruszać. Z lekkim opóźnieniem. 4 minuty, ojejku, to będzie problem nadrobić. No ale trudno. Najbliższe miejsce zatrzymania Łódź, Radogoszcz, Zachód. Wyjazd podany z prędkością 60 km na godzinę, pomarańczowe światło z pomarańczową belką i od następnego semafora mamy VMAX. A 60, to możemy tutaj troszeczkę się rozpędzić. Ja to tak przyzwyczajenie z niemieckich jednostek do 40 się rozpędzi ze względu na monitoring restrykcyjny PZB. No, ale w Polsce jest inny system, nie ma PZB i zasadniczo całe szczęście. Włączmy sobie światła długie, żebyśmy lepiej widzieli, co się przed nami dzieje. Kanał numer 1. Żabieniec, zgłoś dla 19235. Próba łączności na kanale pierwszym. 19235, słuchać poprawnie. Zrozumiałem. Halo SHP, potwierdzam tutaj. Łączność super, wszystko słychać prawidłowo. Zaczniemy pomału już hamować, znaki nadchodzącej stacji już się właśnie pojawiły. Chwila koncentracji. Stacja również się pojawiła. No, gra już mi sugeruje, że za szybko się zbliżam do stacji. Okej. Otwieramy drzwi po prawej stronie. Te dźwięki, wszystko tak jak ja to przeżyłem ostatnio. 19235, gotowy do odjazdu. Ostatnio jadąc właśnie pociągiem z Jeleniej Góry do Wrocławia. Pojechałem właśnie z moimi rodzicami do Jeleniej Góry, musieliśmy tam wyrobić nowe paszporty i musieliśmy te paszporty po miesiącu odebrać. W tym przypadku akurat padło na odbieranie tych paszportów. No i postanowiliśmy z tatem, że znamy jeszcze kolej Jelenia Góra-Wrocław z czasów PRL-u, gdzie te jednostki były naprawdę w bardzo złym stanie, się bardzo źle jechało, torowisko było w bardzo złym stanie, jednostki były w złym stanie i praktycznie cała wycieczka z Jeleniej Góry do Wałbrzycha kiedyś trwała aż 3 godziny. Czasami nawet dłużej, w zależności od tego, jakim zespołem trakcyjnym czy tam jakim pociągiem się jechało.
No a tym razem koleje dolnośląskie podjechał Elf 2, podjechała jednostka 48 WCE, wszystko zadbane, wszystko czyściutkie, darmowy internet na pokładzie, cichutka jednostka, stabilna, nic się nie buja, normalnie całkiem inny świat niż to, co my znaliśmy z czasów, kiedy jeszcze to w Polsce mieszkaliśmy. Naprawdę bardzo przyjemnie się jechało i muszę przyznać, że przejazd z Jeleniej Góry do Wrocławia też nie jest bardzo drogi. Zapłaciliśmy za przejazd jedną osobę tam i z powrotem 120 zł. Dwie osoby oczywiście 240 zł. I uwierzcie mi, nie jest to jakoś wybitnie drogo, ale naprawdę przyjemnie się jechało. Z Jeleniej Góry do Wałbrzycha torowisko jest już wyremontowane, już widać, że zainwestowali w tą linię kolejową. W Wałbrzychu jeszcze są tory łączone, jeszcze jest właśnie ten charakterystyczny stukot kół. Nie tylko na rozjazdach, ale również podczas jazdy po szlaku. Tory są jeszcze łączone, jeszcze nie są wymienione, jeszcze nie są spawane. Ale właśnie cały ten klimat właśnie stukotu kół i jazdy pociągiem, wszystko jest, no, nie do opisania. Naprawdę bardzo nam się... Masy 235, gotów do odjazdu. Naprawdę bardzo nam się podobał cały przejazd. Toalety czyste, zadbane, nie mogę powiedzieć. Ojej, toalety kiedyś za moich czasów to były naprawdę karygodne. W tym momencie idziesz do toalety, woda, mydełko, papier toaletowy. I te dźwięki właśnie, odblokowywania drzwi, zamykania drzwi, wszystko tak samo jak w rzeczywistości. Także muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, jak polska kolej się rozwinęła i jak to wszystko też jest odzwierciedlone w tej grze. Kanał 5. Kaliska 19235 zgłasza się na kanale 5. 19235. Dzień dobry, słychać dobrze i zapraszam w perony. Zrozumiałem. Zapraszam w perony. Ok, skorzystamy z zaproszenia. Przed nami semafor, to jest ten semafor mrugający światłem pomarańczowym, czyli od następnego albo 40, albo 60. Osiemdziesiąt? Okej. Bardzo nietypowo. Ale okej, niech będzie. Jedziemy według tego, co nam gra pokazuje. Myślałem, że mrugająca komora semafora oznacza 40 bądź 60 od następnego semafora. 80 jest troszeczkę takim zaskoczeniem dla mnie. Ale dobra. Z prawej strony kibelki wygaszone. Choć przyznam, że światło się chyba w nich świeci. Może czekają na swój kurs, może maszynista przygotowuje już przygotowuje całą jednostkę do jazdy. Jakby mnie ktoś pytał, to ten semafor pokazuje mi od tego miejsca 60, od następnego stój, od tego semafora. Od tego semafora 60, następny semafor... 80 było wyświetlone, Okej, zwracam honor.
zwracam honor. Muszę przyznać, że mam lekkie spadki FPS-ów, nie wiem dlaczego. Mam włączone tą nową opcję tego wczytywania mapy. Na maksymalne ustawiłem. Nie wiem, czy przypadkiem od tego to nie jest. I tutaj są faktycznie, na tej stacji było kilka takich graficznych problemów. Można po prawej stronie, w prawym rogu zobaczyć właśnie takie pikselowanie. Nie wiem, od czego to jest, bo raczej nie od mojej karty graficznej. Drzwi po prawej stronie. Dragon z cementem, dragon z gruszkami. O, tutaj widać. W tym rejonie, jak tak poruszam trochę kamerą, to właśnie w tym rejonie takie duże kwadraty, takie duże pikselowanie się pojawia. Tego nie wiem dlaczego to się tutaj robi, ale to mam tylko w nocy. Zauważyłem, że to jest tylko na nocnych mapach widoczne. Okej. Przejedź przez Łódź Kaliska PZS, ok. Od tego semafora VMAX, chociaż prędkościomierz jeszcze mi 80 pokazuje. A teraz jest 100, dobra. Wysiedliśmy na dworcu głównym we Wrocławiu. Ja i mój tata i tak sobie myślimy, najpierw zobaczymy, co się tutaj zmieniło. Bo praktycznie na dworcu we Wrocławiu to tak już ze 30 lat nie byliśmy. To uwierzcie mi, każdą zmianę naprawdę można zauważyć, każdą zmianę widać, nie? Dworzec we Wrocławiu odremontowany, chociaż zostawili ten jego taki charakterystyczny wygląd z tamtych czasów, z naszych czasów. Nawet nad kasami biletowymi jest taki napis właśnie ułożony jeszcze z neonów, który pamiętam jako taki właśnie mały chłopiec, jak tam się przez Wrocław przesiadało i bilety się kupowało. To właśnie pamiętam te neony tam. W kasach biletowych obsługa miła, sprzedaje bileciki. Przypadkowo ustawiliśmy się nie do tej kasy, bo kasa z kolei dolnośląskich była dość długa kolejka i nie wiedzieliśmy, że każdy przewoźnik ma praktycznie swoją kasę. I poszliśmy do kasy Polregio, ale tam też udało nam się bilet kupić na koleje dolnośląskie, także praktycznie nic się nie stało. Było troszeczkę śmiesznie. I sam fakt, że praktycznie u innego przewoźnika kupiliśmy bilet, też praktycznie nam w jakiś sposób nie przeszkadzał. Kiedyś za moich czasów bilet jak się kupowało, to kupowało się bilet praktycznie na dany pociąg. Trzeba było wiedzieć, jakim pociągiem się jedzie. Także to było troszeczkę takie dość skomplikowane. W tym momencie kupujesz bilet i bilet jest około 6 godzin ważny od godziny zakupu. Także po tym jak wysiadliśmy właśnie we Wrocławiu, poszliśmy od razu do kasy i kupiliśmy bilety w drogę powrotną. No i poszliśmy Wrocław zwiedzać, poszliśmy na Starówkę, poszliśmy praktycznie zobaczyć, jak to wszystko tam jest odremontowane. Poszliśmy również coś zjeść, no bo jak to pojechać do Wrocławia i nie zjeść, no to tak trochę głupio. No i poszliśmy zjeść, zobaczyliśmy Starówkę, przeszliśmy się jeszcze przez galerię, napiliśmy się kawy i wróciliśmy kulturalnie praktycznie na dworzec główny. Mieliśmy jeszcze tam może ze 20 minut do odjazdu pociągu, no to poszliśmy jeszcze do McDonalda, coś się napić, jakiegoś hamburgera jeszcze wciągnąć. Spodziewaliśmy się, że nasz pociąg jak podjedzie w perony będzie pusty. No,
pusty podjechał, ale tyle osób, co wystartowało do naszego pociągu, to naprawdę byliśmy zaskoczeni, ile osób w tym momencie jeździ pociągami. Kiedyś jak podstawili pociąg do Jeleniej Góry, to można było się praktycznie na każdym siedzeniu położyć. Właśnie ze względu na to, że nikt nie jeździł. Nikt tymi pociągami nie jeździł, a teraz praktycznie myśleliśmy, że będziemy do Jeleniej Góry stać. Udało nam się zająć miejsca przy oknie, także naprawdę mieliśmy dużo szczęścia, bo było bardzo dużo osób, które jeszcze chodziło po całym pociągu i szukało, gdzie można się dosiąść. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego dla mnie jest takie nietypowe przejechać się pociągiem po Polsce, z Jeleniej Góry do Wrocławia. Kurs jak każdy inny, pociąg jak każdy inny, no ale powiem wam szczerze, że uwierzcie mi, po 30 latach i po tym jak ja praktycznie jestem troszeczkę tak zrażony do polskich kolei, szczególnie do PKP, było naprawdę bardzo przyjemnie zobaczyć to, że kolej jednak rozwinęła się w Polsce i wyszło to wszystko praktycznie na lepsze. I naprawdę bardzo cieszę się, że polska kolej jest praktycznie na tym samym poziomie, nawet bym powiedział, że lepsza od niemieckich kolei. Nie wiem, jak jest jeszcze z pociągami Intercity, bo faktycznie Intercity nie miałem okazji jechać. Jechałem tylko pociągiem regionalnym, który zatrzymuje się na każdej stacji. Ale pociągi regionalne w Niemczech mają o wiele więcej spóźnień, mają o wiele więcej problemów. Ostatnio są meldowane jakieś tam cały czas nagłe problemy, nie wiem, z trakcją, ze szlakiem, ze wszystkim. I tym samym praktycznie muszę przyznać, że porównanie Polska a Niemcy, to Polska jest na tym samym poziomie, ale nawet lepiej, ponieważ jest bardziej punktualnie, jest czyściej, jest cicho w tych przedziałach. Także naprawdę mi się bardzo podobało. A co najlepsze, Masz 235 gotów do odjazdu. w jeden dzień pojechaliśmy i wróciliśmy, a na drugi dzień już czytałem w wiadomościach, że gdzieś we Wrocławiu albo się rozjazd zepsuł, albo się jakiś semafor zepsuł i praktycznie cała kolej we Wrocławiu stała. Nic się nie ruszało, żaden pociąg nie mógł wjechać, żaden pociąg nie mógł wyjechać, bo to był jakiś taki bardzo ważny rozjazd, po którym praktycznie jeździły w większości pociągów wyjeżdżających ze stacji. Także mieliśmy naprawdę bardzo dużo szczęścia. Podejrzewam, że tego dnia, jakbyśmy jechali i trafilibyśmy na taki problematyczny rozjazd, to moje wrażenia z przejazdu byłyby całkiem inne. Ale co i tak nie zmienia faktu, że polska kolej w tym momencie może się naprawdę po ramieniu poklepać i powiedzieć: jesteśmy dobrzy. Jest naprawdę świetnie. Tutaj się trochę rozpędziłem, zagadałem się jak zwykle, ale już koryguję mój problem. Zawsze jak się rozgadam, to zawsze gdzieś ta uwaga ucieka od tego, co szlak pokazuje. Ile pociągów wjeżdża do Wrocławia, ile pociągów wyjeżdża z Wrocławia. Z Wrocławia mogę nawet jechać w kierunku Drezna, mogę jechać w kierunku Lipska, czyli praktycznie ja od siebie z Dortmundu mógłbym pociągiem dojechać aż do Polski i nie musiałbym się wcale męczyć samochodem. Bo wystarczyłoby, że
Z Dortmundu dojechałbym do Lipska, w Lipsku przesiadł się na Eurocity w kierunku Wrocławia choćby i mógłbym faktycznie aż do samej Polski bez problemu dojechać. No i we Wrocławiu przesiąść się po prostu w koleje dolnośląskie w kierunku Jeleniej Góry i tym samym dojechałbym do domu bez konieczności wyciągania z samochodu z garażu. Ludzi niesamowita ilość. To są naprawdę inne czasy w tym momencie, a inne czasy te, co ja mam praktycznie w pamięci. Następnym razem obiecaliśmy sobie, że pojedziemy nie do Wrocławia, tylko może do jakiegoś większego miasta. Może Kraków, może Warszawa. Tam wynajmiemy sobie praktycznie jakiś nocleg. Czyli praktycznie jednego dnia pojedziemy do jakiegoś wielkiego miasta, tam się prześpimy, trochę pozwiedzamy i wrócimy też pociągiem HED aż do Jeleniej Góry. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że nam się taka wycieczka uda. No dla mnie pociągi to jest zasadniczo rzecz normalna, no bo mam bardzo dużo kontaktu właśnie w grach z tymi pociągami, wiem jak te pociągi funkcjonują, wiem mniej więcej jak to wszystko wygląda, ale żebyście mojego tatę widzieli, jaki był zdziwiony, na jakim wysokim poziomie praktycznie kolej jest w Polsce. On to dopiero był zaskoczony. Jeszcze nigdy nie jechaliśmy tak punktualnym pociągiem jak właśnie tym z Jeleniej Góry do Wrocławia. W zasadzie w drugą stronę też nie było żadnych opóźnień. W drugą stronę był tylko dłuższy postój w Wałbrzychu ze względu na to, że tam koło Wałbrzycha torowisko nie było w dobrym stanie. Tam widziałem, że ruch był puszczony po jednym torze i praktycznie trzeba było odczekać, żeby pociąg z naprzeciwka przejechał i dopiero my mogliśmy jechać. Ale co nie zmienia faktu, że komfort przejazdu i tak jest na naprawdę wysokim poziomie. Minuta opóźnienia, a i niedobrze. A mogę się już zatrzymać, dobra. Masy 235, będą do odjazdu. Trochę więcej koncentracji, Rio. Żeby nie było opóźnień. Nie róbmy siary. Koleje dolnośląskie jadą punktualnie, to nie możemy przecież my teraz narobić nie wiadomo jakich spóźnień. No, zmieni się semafor. No, nie bardzo. Stacja do zatrzymania. Ok, dlatego nie jest wjazd podany bez wyjazdu. Szczerze nie popatrzałem w prawy górny róg, że mamy zaraz punkt zatrzymania. Ale dobrze, że gra wspomina właśnie o tym, że należałoby już pomału zacząć hamować, żeby przypadkiem nie przestrzelić właśnie punktu zatrzymania. Nienawidzę tego, jak to się robi. Ale dobra, szybka reakcja. Masy 235, będą do odjazdu. No, a te postoje w nocy o wiele krótsze są niż w dzień. Przejedź przez Łódź Olechów. Okej. Wyjazd podany od następnego semafora. Nie, następny semafor jest jeszcze czerwony.
Minisie. No nie bardzo. Dobra, hamujemy. Następny semafor jest jeszcze czerwony. Tutaj jest dobry patent. Zastanawiało mnie zawsze, dlaczego w Simrailu zastosowano takie niebieskie oświetlenie w latarniach. Może mi ktoś powiedzieć, czy w rzeczywistości faktycznie niektóre latarnie w peronach, czy tam na bocznicach są niebieskie, czy to jest po prostu tylko zastosowanie takiego koloru w grze? To mnie naprawdę bardzo interesuje, ponieważ te niebieskie latarnie towarzyszą nam praktycznie od samego początku Simraila, jak tylko praktycznie gra wyszła. I bardzo mnie zastanawia, czy faktycznie gdzieś jakieś bocznice są właśnie na niebiesko oświetlone. To chciałbym się tego dowiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje na ten temat, niech napisze w komentarzach. Znacznik zatrzymania, znacznik kolejnej stacji. Bo tak szczerze, białe światła znam te pomarańczowe latarnie, to też pamiętam jeszcze, że takie były w oświetleniu. Ale niebieskie latarnie to praktycznie jest troszeczkę takim zaskoczeniem dla mnie. Przydałoby się nadrobić braki wiedzy. Zatrzymujemy się. Prawe drzwi. Teraz mi się tak tutaj skojarzyło, jak w prawą stronę, jak popatrzałem. Mój tato zawsze mówi: o, pociągi jak ruszają, to maszynista powinien wyjrzeć przez okno, zobaczyć, czy przy peronie ktoś nie stoi. I ja mówię: tata, 1935 będą do odjazdu. popatrz do przodu. Te najnowsze jednostki mają lusterka i te lusterka, jak się jednostka zatrzyma, te lusterka się wychylają i maszynista widzi, czy coś się przy pociągu dzieje, czy nie. Ale super, ale to fajnie wygląda. O, jakie to wszystko takie nowoczesne. Także umówię wam, radochy mieliśmy co niemiara. Aż było naprawdę miło popatrzeć, jak mój tato właśnie dobrze się bawił podczas przejazdu. Zwykły przejazd pociągiem, nie? Ale jak już wspomniałem, to co my znamy, to nie można tego porównać do tego, co jest w tym momencie. Maksymalna 80 tutaj. Od tego miejsca można nawet 60. Oj. Nie szkodzi. Mamy 60. Właśnie Impuls 2 jest w tym dobry, że on nie dość, że dobrze przyspiesza, ale również dobrze hamuje. To mi się naprawdę podoba. Chociaż muszę przyznać, że ostatnio jeździłem tym Elfem. Tym pierwszym elfem, który tutaj do gry wszedł. Muszę przyznać, że też nie jest wcale taki zły, też się fajnie jeździ. Cicho! Za dużo naraz. Nie ogarniam tyle przycisków. Od następnego semafora 40 mamy pierwszy powtarzacz. Tu wjazd podany bez wyjazdu. Od tego semafora 40, od następnego stój. Łódź Andrzejów. Chwila koncentracji. Jak to tam
właśnie bywa. Jejku, jaki ten peron króciutki. Musimy dojechać chociaż do samego semafora, żeby się cały skład zmieścił. O, właśnie. Zmieściłem się chociaż? 19235, gotów do odjazdu. Zmieściłem się. Wyjazd podany. No, za wcześnie. Teraz. Jak na razie to tak kursujemy z małym opóźnieniem. 1 minuta, tu gdzieś 0. Dołem jedzie Intercity. Albo tak jak ja to znam, pociąg pospieszny. O, zmiana radia. Widzew, zgłoś dla 19235. Próba radia na 7 kanale. 19235, witam ponownie, słychać dobrze. Zapraszam na tor 7 i zmieniam kierunek jazdy. Rewident już na pana oczekuje. Zrozumiałem. Zmiana kierunku jazdy, okej. No to będziemy jeszcze raz kabinę zmieniać. Łódź Widzew, okej. Niech mu będzie. Chwila koncentracji. Zawsze jak jestem cicho, to nie to, że ja nie chcę gadać. Tylko to, że ja staram się naprawdę skoncentrować na tym, co robię, żeby po prostu nie robić jakichś babolców. Bo potem będą śmiechy, chichy, że Rio nie umie pociągiem jeździć. Co to? Też jakiś Intercity. Fajnie. Takimi wagonami się kiedyś jeździło. Z tymi słynnymi zasłonkami PKP. Takie pomarańczowo, brązowo. W sumie kolor ciężko określić. Zasłonki właśnie z logo PKP. Popielniczki PKP. Stare czasy, o ja pierniczę. Składy ogólnie zaniedbane, brudne, niebezpieczne. No ja mam w pamięci polską kolej niezbyt dobrze zapisaną. Jazda pociągiem z Jeleniej Góry do Wrocławia trwała 3 godziny ze względu na bardzo zły stan torowiska. Do tego po drodze wsiadało bardzo dużo, żeby nie powiedzieć brzydko, osób, które degustują w spożywaniu bardzo dużej ilości alkoholu. Zawsze było niebezpiecznie, żeby ktoś do ciebie nie podszedł i ktoś do ciebie nie zaczął nożem wymachiwać. Wszystko było możliwe w tamtych czasach. Pojechałem raz z kolegą do Wrocławia. Nie wiem, mieliśmy może po 15 lat. To staraliśmy się zająć miejsce zaraz za przedziałem konduktora. To w tamtą stronę jechaliśmy pociągiem z przedziałami, w drugą stronę wracaliśmy żółtkiem. No to staraliśmy się jak najbliżej konduktora, jak najbliżej kierownika pociągu siedzieć, żeby w razie czego ktoś mógł na nas uważać. To nie do opisania, naprawdę. Łódź Widzew za 2 km, okej. W oddali widać semafor. Dolne światło pomarańczowe, od tego semafora
40 na godzinę, górne światło pomarańczowe, wjazd podany bez wyjazdu, kolejny semafor jest na stój. I od tego miejsca kończy się ETCS, którego my nie mieliśmy. O, czekajcie, za szybko jadę, zagapiłem się znowu. A, nie ma sprawy, już skorygowane. Łódź Widzew, tu mamy troszeczkę dłuższy postój, co mnie bardzo cieszy. Mamy 2:57 dojazd. O, jestem nawet bardzo dużo przed czasem. Ale nic nie szkodzi, posłuchamy sobie odgłosów, jakie wydaje peron w nocy. Zobaczymy, czy też będzie tyle zapowiedzi, czy też będzie tyle pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających ze stacji. Stuku puku, stuku puku. Tam właśnie koło Wałbrzycha są torowiska jeszcze niepozmieniane i tam jeszcze są te torowiska właśnie skręcane ze sobą, łączone. Jechaliśmy wprawdzie troszeczkę wolniej, no bo wiadomo, zły stan torowiska, także nie jechaliśmy szybko, ale nigdy nie zapomnę tego rytmicznego dźwięku jadącego pociągu, na przykład Intercity, który jedzie tam 100-120 na godzinę i właśnie po takich łączonych torach. Ten taki bardzo szybki, bardzo rytmiczny stukot kół. Ostatnio nawet filmik znalazłem, gdzieś mi się pojawił na Instagramie, gdzie właśnie taki rytmiczny stukot jest jeszcze pokazany. Jeszcze komuś udało się nagrać właśnie taki rytmiczny stukot. Ach, my musimy tu jeszcze kierunek zmienić. Okej, już mogę się zatrzymać. Wjadę trochę dalej. Chciałbym chociaż tutaj kawałek pod to zadaszenie wjechać. Albo bynajmniej do niego. Dobra. Tutaj na stówę. Otwieramy drzwi po prawej stronie. Kierunek neutralny. Deaktywacja kabiny. Zgasić... Nie to. To zgasić. I zgasić to. I idziemy do drugiej kabiny. Nocny przejazd. Jak widać, nie ma zbyt dużo ruchu. Zasadniczo to nikt z nami nie jedzie. Można osiąść? Nie, nie można, a szkoda. Przejdź do kabiny. Teraz usiądź. To tak wygląda, jakby było wycinane coś tutaj, ale tak to właśnie tutaj jest zrobione, że można animację ominąć. Aktywujemy kabinę. Luzujemy tutaj. Luzujemy. Odblokowanie przewodu głównego, żeby jednostka nam nie piszczała. Jazda do przodu. Teraz tak, włączanie światła. No czekajcie. Użyję klawisza. Teraz tak, numer maszynisty pasi, SHP pasi, dane pociągu, to pasuje, to pasuje, to pasuje. Tak. Numer pociągu jest w dalszym ciągu 19235. Start, potwierdzamy i od razu do dyżurnego, na dywanik. Rewident 19235, do rewidenta, gotowy sorry. do próby. 19235, zrozumiałem, jestem na pozycji. Nie do dyżurnego, do rewidenta. 19235, zahamuj. Hamujemy. On hamuj. Ok. Mamy. 19235, hamulca w porządku, można głosić. Okej, no to teraz do dyżurnego na dywanik. Widzew
19235 po próbie. Gotów do kontynuowania jazdy. Zrozumiałem i już nastawiam. No okej. Jeszcze wyjazdu nie mamy, jeszcze powtarzacz się tutaj nam mówi, że kolejny semafor jest na stój, ale mamy jeszcze prawie że 1,5 minuty. Co za tym idzie, można się jeszcze tutaj trochę porozglądać. W sumie bardzo fajnie, fajnie to wygląda, całe to oświetlenie. O, czekajcie, 07 sobie wjeżdża w peron. I ten pisk kół. Oker, to też jest bardzo charakterystyczne. To też mam w pamięci, że właśnie tak się pociągi zachowywały przy... myślałem, że będzie trochę dłuższy. On praktycznie cały wyjechał ze stacji. Okej. Do Zgierza. Zgierz Piotrków Trybunalski. 19235. Okej. Ile mamy jeszcze? Jeszcze 30 sekund. Zaraz nasza kierowniczka pociągu powinna się do nas zgłosić. Ale też jest śmieszne uczucie, jak praktycznie jedziesz pociągiem i cała ekipa pociągu, wszyscy konduktorzy, kierowniczka pociągu, czy tam kierownik pociągu, wszystko jest młodsze od ciebie. To jest naprawdę niesamowite uczucie. No i człowiek właśnie w takich momentach odczuwa to, że czas nieubłaganie płynie i człowiek jednak się starzeje. Także było dość nietypowo właśnie, że ja się tu próbuję rozpędzić, a mam tutaj zaciągnięty hamulec sprężynowy. Nie mogę coś ruszyć. Co jest? Tu mam kierunek do przodu. Co jest nie tak? To mam. Hamulec mam zwolniony. Kabina jest aktywna. Hamulec też. Ale mi hamulec nie zwalnia główny. Zasadniczy mi nie zwalnia. Czemu? Co robię źle? Kabina jest aktywna, makrofon, hamulec jest 19235, będą do odjazdu. Pani, nie poganiaj mnie! Mam problem. Wiecie co? Jeszcze raz aktywuję kabinę. Może się gra zawiesiła. Okej, gotowy do jazdy. Tu jest hamulec Jeszcze coś. Ach, nie jest SHP, nie jest potwierdzone. Ojejku, całe to SHP tutaj wpisywać. No to będziemy mieli 13... Nie, 19. 235. Nie mogę wyluzować. I nie wiem dlaczego. 19235, będą do odjazdu. Czekajcie, ja to tutaj zapiszę i spróbuję ten problem rozwiązać. Okej.
Zapomniałem drzwi zamknąć. Ale narobiłem, kurde, takim głupim błędem narobiłem tyle opóźnienia. No dobra, no to próbujemy teraz to nadrobić. Ja się tutaj męczę, żeby ruszyć, a ja nie zablokowałem drzwi. A bez zablokowania drzwi nie mam szans ruszyć tym składem. Ajajajajajajaj, ale dobra. Trudno. Trudno się mówi. Zaraz to tutaj spróbujemy w jakiś sposób nadrobić. To teraz będzie więcej koncentracji. Ale człowiek cały czas się uczy. Widzicie, jeden błąd, jedno pominięcie przycisku i już panika. Dlaczego to się tak dzieje, a nie powinno? No ale dobra, szczerze nie jestem jakimś tam specjalistą, ani nie jestem wykształconym maszynistą. Każdemu może się zdarzyć, także nie śmiejcie się. Sami nie jesteście lepsi. Ile razy na pewno wy mieliście problemy z jakimkolwiek właśnie ruszeniem składu. Mogę się o to założyć. Kanał 7 mamy. Przychodzi ETCS levelu 2. Właśnie się jednostka, że tak powiem, zameldowała do ETCS-a. U, 150, możemy jechać cała naprzód. Ok, potwierdzenie ETCS-a. Zapowiedź. I kolejny semafor czerwony. Ok. Łódź Andrzejów. Z lekkim poślizgiem czasowym. O, kolega trąbił w drugą stronę. Było słychać. O, Traksem też już dawno nie jechałem. No muszę przyznać, że Traksa trzeba byłoby odpalić. No Traksem to już nie pamiętam, kiedy jechałem tutaj właśnie w Simrailu. Co to za komunikat? Wejście w tryb pełny nadzór. A, okej, to jest ETCS-a. A, bo tutaj jest ten... Ale na tym nie musimy trąbić. Mimo to, że ETCS nam pokazał, że tutaj jest sygnał, miejsce na sygnał dźwiękowy, na sygnał baczność. Zastanawia mnie właśnie w tym momencie, tak mi przez myśl przeszło, ciekawe kiedy ETCS-a wprowadzą do Train Sim World. Widziałem wczoraj filmik, gdzie ETCS jest już nawet implementowany w Train Simulator Classic, a w Train Sim World do dzisiaj nie ma ETCS-a. I zastanawia mnie właśnie, kiedy planują wprowadzić ETCS-a w Train Sim World. To by mnie na pewno bardzo ciekawiło. Dobra, mogę się tu zatrzymać, bo wczoraj oglądałem filmik mojego, że tak powiem, ulubionego youtubera, niemieckiego youtubera, który sam jest oczywiście maszynistą. I on właśnie zrobił filmik Masz 235, będą do odjazdu. na jakiejś szwajcarskiej linii kolejowej,
gdzie właśnie ETCS był zimplementowany i naprawdę bardzo dobrze funkcjonował. No, co jest? Nie mogę ruszyć? Za szybko. 3 minuty, ok, jeszcze jesteśmy w stanie jeszcze jesteśmy w stanie nadrobić te opóźnienia. No bo w zasadzie ETCS nie jest inaczej. ETCS nie jest jeszcze wbudowany we wszystkie linie kolejowe w Niemczech, jest tylko na niektórych odcinkach, ale mimo to na przykład na linii kolejowej Würzburg-Kassel, czy tam Kassel-Würzburg, tam są niby te czujniki ETCS-a, tam można byłoby z ETCS-em jeździć. No i zastanawiałoby mnie właśnie, kiedy się chłopcy w końcu zorganizują i wezmą przykład z Simraila, że ETCS w grze też jest możliwy. No ale nie zapominajmy, że Train Sim World to Train Sim World. Wypuszczają teraz linii kolejowych multum, masakrycznie dużo, jedna po drugiej. O, jesteśmy tutaj naprawdę bardzo blisko stacji. Trochę za szybko jadę. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Przestrzelę? O! Nie udało się uratować sytuacji. No trudno. Przestrzeliliśmy. Dużo? No pociąg jeszcze stoi w peronach. No dobra, wypuszczę tutaj pasażerów. Mimo to, że nie muszę. Okej. No to jedziemy dalej. Trudno. Za późno zorientowałem się, że mamy postój i za szybko jechałem. Ej, ale tylko 50 punktów za pominięcie stacji to uważam, że mało. A teraz ciekawe, czy mi się nie zawiesiła gra, bo mam w prawym górnym rogu, że miejsce zatrzymania jest Bedoń, a ja praktycznie już biorę kurs na Justynów, nie? No to jestem ciekawy, czy będzie teraz gra czy gra złapała to, że pominąłem punkt zatrzymania. Oj, bo to będzie teraz bardzo niezbyt fajne jechać z takim bugiem. To nie będzie wcale fajne jechać teraz z takim zbagowanym składem. A jako takowego resetu tutaj niestety nie ma. No zobaczymy, co teraz gra zrobi. To powinna być stacja Justynów. A teraz złapała. A teraz dostałem teraz dostałem karę za minięcie stacji. Okej, 1000 punktów jednak trochę boli niż 50. Ale mówi się trudno. Ale na szczęście gra się jeszcze odblokowała i jeszcze praktycznie i jeszcze złapała, że coś tam się po drodze stało.
też nowe doświadczenie, bo praktycznie do tej pory jadąc z Simrail jeszcze nie zdarzyło mi się minąć stacji albo gdzieś tutaj nie wyhamować. Mówi się trudno. Trochę to denerwujące, no ale biorę całą odpowiedzialność za siebie, na siebie. Przed nami czerwone. Wypatruję tutaj jakichś ograniczeń prędkości i obserwuję cały czas semafory, czy zmienią się, czy się nie zmienią. Bo jeżeli faktycznie mamy teraz pomarańczową tarczę ostrzegawczą, czy tam semafor, co to jest? Semafor, to jest semafor, no to mamy wjazd bez wyjazdu. A, widzicie, kolega też światło zmienił. No, smoczysko stoi. Czeka. Z towarowym, mieszanym najwyraźniej. Trzynasta 16, no okej, jeszcze mamy lekkie opóźnienie. W Train Sim World takie lekkie pominięcie peronu jeszcze by przeszło. Tutaj widzicie, gra jest bardziej surowa. Okej, stoimy. Otwieramy drzwi. Nawet ktoś wysiadł. Masz 235, gotów do odjazdu. Okej. Jazda, tryb na zatwierdź jazdę, tryb na widoczność. 20 km na godzinę było to. Trochę dziwne. No ale okej. Do następnego semafora. Albo i nie. No dobra, zobaczymy co ETCS nam powie. O właśnie, zwiększ prędkość. Pełen nadzór. Tu była 60 chyba wyświetlona. Tak jest, 60. Potem mamy podniesienie prędkości do 100 i potem jest obniżenie do 80. I tu jest albo wyjście z ETCS-a, albo czerwone, ale raczej wyjście z ETCS-a. Sugerowałbym. Kanał 7 mamy w dalszym ciągu aktywny, to jest dobrze. Teraz tu zatrąbimy sobie. A z ETCS-a wychodzimy, przechodzimy w tryb SHP. Szkoda, znowu trzeba będzie potwierdzać wszystkie magnesy SHP. Zaraz dostanę tutaj ochrzan od ETCS-a, że za szybko jadę. Ok, SHP. Maksymalna prędkość 80 km na godzinę.
muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba taki nocny przejazd. Powiedziałbym nawet, że Simrail jest o wiele fajniej zrobiony w porównaniu do Train Sim World, jeżeli chodzi o nocne przejazdy. Jakoś mi się Simrail w nocy bardziej podoba niż Train Sim World. W Train Sim World też już jeździłem nocą bardzo dużo, szczególnie właśnie na linii kolejowej Kassel-Würzburg. O, nawet słońce zaczyna wstawać tutaj. O, może nie będzie, może cały przejazd nie będzie aż tak w nocy. No zobaczymy. Fajnie to wygląda. Wybrałem sobie ekstra godzinę drugą w nocy, żeby było bardzo ciemno, a tutaj praktycznie zbliżamy się w kierunku 4 rano. No i widzicie, słońce zaczyna wstawać. Dzień budzi się do życia, ludzie zaczynają się szykować do pracy. No to jest właśnie taka pora chyba, gdzie chociaż nie, teraz jeszcze nie, tak 5, 6 podejrzewam, że maszyniści na pewno mają więcej do roboty, jeżeli chodzi o połączenia pasażerskie. Bynajmniej tutaj w Niemczech tak jest. Pociągi kursujące z samego rana są tak przepełnione, że w głowie się nie mieści. Ale tutaj też jest troszeczkę inaczej, ponieważ wjazd samochodem do każdego dużego miasta jest wyrokiem, że tak powiem. Zakorkowane wszystko, przez co samochodem nie można tak łatwo do pracy dojechać. Stąd też ludzie częściej wybierają środki komunikacji miejskiej, jakieś pociągi regionalne, jakieś tramwaje, autobusy i w tą stronę tutaj bardziej się przemieszczają. No i właśnie pociągi do Dortmundu są najczęściej tak przepełnione, że ciężko do nich wejść, uwierzcie mi. Ale tutaj też jest inna kultura jazdy, tutaj też jest inaczej. Chociaż nie mogę teraz powiedzieć, jak to w Polsce bywa, bo widziałem, że w Polsce też bardzo dużo osób pociągami jeździ. No dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy 3 minuty spóźnienia. No trochę ciężko nadrobić opóźnienie, jeżeli zrobimy jakiś błąd tutaj w tej grze, to muszę przyznać. Ale tutaj przynajmniej rozkład jazdy jest fajnie zrobiony. Bynajmniej w scenariuszu, a chociaż nie, na online, na multiplayerze też się fajnie jeździ. W Train Sim World niektóre rozkłady jazdy są tak beznadziejnie zrobione, że jadąc z włączonymi systemami bezpieczeństwa mamy zawsze opóźnienie, nie idzie tego w jakiś sposób ani nadrobić, ani nic. Dobra, od tego miejsca 60. O właśnie, zmieniła się prędkość, czyli minęliśmy całym składem znak. Kolejna stacja Koluszki za 3 km. Muszę przyznać, że ten wschód słońca bardzo fajnie wygląda. Jak horyzont zaczyna się na pomarańczowo rozświetlać. Tego nie planowałem w dzisiejszym przejeździe, ale jako że lubię niespodzianki, no to mamy dzisiaj właśnie taką, a nie inną. Okej, a to 60 to trochę się będzie ciągnęło tutaj. Ten semafor możemy minąć z maksymalną dozwoloną prędkością. Kolejny semafor jest na stój. Czyli wjazd podany bez wyjazdu. Standardowo. Czemu SHP się zameldowało? Tak dziwnie. A, kanał.
Koluszki, dzień dobry. 19235 z próbą radia na kanale drugim. 19235, słychać bardzo dobrze. Wjeżdżamy na tor 8 i zmieniamy kierunek jazdy. Znowu? Zrozumiałem. No dobra, jak trzeba, to trzeba. A TCS się załącza znowu. No dobra, fajny scenariusz do ogarnięcia zmiany kierunku jazdy, do ogarnięcia aktywacji tutaj tej kabiny. Aktywacja kabiny, przygotowanie pojazdu do jazdy, obsługa ETCS-a, no bo komputer za każdym razem trzeba jednak wpisać. Wjazd podany bez wyjazdu. Koluszki. Fajne to zawieszenie, to aktywne zawieszenie. Uwielbiam, jak pociąg reaguje tak prawdziwie na różnego rodzaju wyboje, na różnego rodzaju rozjazdy, na stukanie kół, na praktycznie ułożenie torowiska. Że lokomotywa tu gdzieś tu podskakuje, tutaj się przechyla, że ten obraz nie jest taki statyczny. Dobra, mogę się już zatrzymać. Otwieramy drzwi po lewej stronie. O, widzicie, tu też jest ten błąd pikselowy taki. Dobra. Deaktywacja kabiny. Nie to? To. Przeskoczymy animację. Tu też przeskoczymy animację. Biegusiem do kolejnej kabiny. O, nawet mieliśmy pasażera na pokładzie. Oj, jeszcze jeden wchodzi. Oj, 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 oj. Chciałem powiedzieć właśnie, że mi zniknął, a siedział z przodu bardziej. Okej. So, siadamy. Włączmy sobie najpierw podświetlenie, żebym coś widział. Aktywacja kabiny. Szybkie uciszenie pojazdu. No dawaj. Nie mogę. Dobra, to tak musimy zrobić. Teraz. Luzowanie. Potrwa trochę. Okej, teraz tak. Maszynista ten sam, dane pociągu te same. Przeklikamy po prostu. Tak, numer pociągu jest w dalszym ciągu 19235. Startujemy. Halo? Guzik ETCS-a? Tu jest. Co jest? Kierunek jazdy. Też ciekawe, co tu się dzieje. To czekajcie, jeszcze raz. Zrobimy jeszcze raz. Nie, naprawdę bardzo fajny scenariusz właśnie, żeby ogarnąć tutaj zmianę kabiny. Start, dane pociągu. Przeklikać. Tak. Numer jest 19235. Start. Nie mogę potwierdzić.
Nie wiem, co ten symbol oznacza. No ale dobra. Zobaczymy. Rewident 19235 A, jeszcze gotowy rewident. do próby. 19235, zrozumiałem, jestem na pozycji. 19235, zahamuj. Hamujemy. On hamuj. 07 słychać, jak wyjeżdża ze stacji. Hamulca w porządku, można głosić. Ciekawe, czy ruszę teraz. No nie mogę potwierdzić. Ani nie idzie spacją potwierdzić, ani nie idzie potwierdzić tutaj tym guzikiem ETCS. O, teraz udało się. Okej. Koluszki 19235 po próbie, gotowy do jazdy. Konuszki przyjęły, za chwilę się wypuszczą. Zrozumiałem. Więcej szczęścia niż rozumu. Nie wiem, czy ja coś dobrze zrobiłem, czy po prostu gra tych lepiej jakoś zadziałała. Wziąłem i przycisnąłem właśnie guzik ETCS, ale przycisnąłem go i przytrzymałem. 19235 będą do odjazdu. Także zobaczymy. Okej, na widoczność 20 km na godzinę maksimum. Dopóki lokomotywa czy tam jednostka trakcyjna nie złapie sygnału. Bardzo fajny scenariusz, muszę przyznać. Podoba mi się. Można się obsługi impulsa bardzo szybko, bardzo sprawnie nauczyć. O właśnie. Ojejku, ile ograniczeń się pojawiło. 40 jest, okej. Następne. Dobra, przez koluszki PZS trzeba przejechać. Od tego miejsca wolno nam jechać 120 na godzinę. I jak tylko miniemy ten znak, to do tej prędkości się rozpędzimy. Szczerze, chętnie bym sobie poczytał na temat ETCS, ale poczytałbym sobie nie jakiegoś artykułu w gazecie, który został napisany przez jakąś osobę, która może nie tyle co ma dużo z koleją związane, tyle tylko, że przeczytałbym sobie po prostu o ETCS-ie, co oznacza, ale coś takiego profesjonalnego, coś co napisane jest przez jakiegoś specjalistę, maszynistę, może jakieś dokumenty szkoleniowe też by się przydały. Jest kilka symboli, które... Jest kilka symboli. O, 3 pociągi! 2 u góry się minęły i my pod spodem. Też fajnie. Ok, system nadzoru SHP. Powiem szczerze, że niektóre materiały szkoleniowe jest naprawdę bardzo trudno znaleźć. Tak samo jak o PZB w Niemczech jest bardzo trudno cokolwiek znaleźć. O ETCS-ie to już nawet nie wspomnę. Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś teksty, jakieś dokumenty, które są napisane przez specjalistów, a nie przez jakichś influencerów.
Może wy macie jakieś dojścia do jakichś plików PDF? Link by się przydał, albo co najmniej słowa kluczowe, jak można coś takiego znaleźć. Wcale bym się nie obraził. Chociaż linki w komentarzach to nie wiem. Słowa kluczowe to już sobie poszukam, jak to znaleźć. Zbliżasz się do stacji i zaraz przestrzelisz peron. Przyciemnimy światła, żeby oszczędzić wzrok naszego kolegi, który jedzie z naprzeciwka. My się zatrzymujemy. Drzwi po prawej stronie. Znowu krótki postój. Masy 235, gotów do odjazdu. Jeszcze za szybko. O, teraz. Zauważyłem, że jeżeli się te napisy tutaj na pomarańczowo oświecą, czyli gotowy do jazdy i świeci się na pomarańczowo, to nie ma szans, żebyśmy ruszyli. Jeżeli ten napis świeci się za to na niebiesko, to jest możliwość, że będziemy mogli wyjechać w szlak, w trasę. Dobra, kolejna stacja Rokociny za 3 km. Do 120 możemy się rozpędzić, czyli ogień, cała naprzód. I patrzymy, co się tu przed nami będzie działo. Jak na razie semafor zielony. O, za szybko. Pociąg jedzie z naprzeciwka. Widziałem, jak tylko światła się zmieniły. To też nie będziemy gorsi, też zmienimy światła. I znowu te niebieskie tutaj oświetlenie peronów. To jest to, co wspomniałem. Ciekawiłoby mnie, czy to jest faktycznie tak w rzeczywistości, czy to jest tylko w grze. Podejrzewam, że chyba tylko w grze jest to niebieskie oświetlenie. Ale co ja mogę wiedzieć? A, zbliżasz się do stacji. Ja tutaj gaz, a my tutaj hamowanie. Dobra, już prawie jesteśmy. Trochę podluzuję, żeby dociągnąć. Żeby się zbyt wcześnie nie zatrzymać. Teraz. Ok, otwieramy drzwi po prawej stronie. Jak tam wygląda nasz wschód słońca? Ciekawiłoby mnie. O, okej, fajnie, fajnie. Szkoda, że w drugą stronę nie jedziemy, byłoby na pewno przyjemniej. Masy 235, gotów do odjazdu. Dobra, zamykamy drzwi, hamulec wyluzowany i możemy jechać. O, już tylko 5 punktów minus za spóźnienie, czyli nadrabiamy. Nadrabiamy. Następna stacja Łaznów, okej. Ale jeszcze nie stoi w jakiej odległości. Musimy dojechać najpierw do stacji. O, 4 km. No dobra, nie jest tak daleko.
Zaraz zobaczymy, ile nam jeszcze stacji zostało, jak ten rozkład jazdy jeszcze tutaj wygląda. Mamy tak, Łaznów, mamy Wolburka, Moszczenica, Jarosty i Piotrków Trybunalski, czyli mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, jakieś 5 stacji. No to dobrze. Co oznacza, że pomału już dojeżdżamy do naszego końca tego niesamowicie długiego filmiku. Jednak 2 godziny filmik to jest długi. No ale cóż zrobić, symulatora kolejowego nie idzie krócej nagrać, ani też nie będę tutaj całego odcinka szatkował na poszczególne mniejsze, trochę głupio. Głupio by było cały przejazd brać i dzielić na pół albo na 3 części. No już lepiej nagrać cały odcinek i Wam pozwolić oglądać tak jak Wam pasuje. Obejrzycie cały, to obejrzycie cały, nie obejrzycie całego, to po prostu zrobicie sobie pauzę i wrócicie jeszcze do tego odcinka. My się tu zatrzymujemy, stacja Łaznów. Jesteśmy minutę spóźnieni, może nadrobimy. Może jeszcze nadrobimy, o ile tutaj znowu nie narobię jakichś babolców. Szybka reakcja. Dobra, drzwi po prawej stronie. 2 minuty opóźnienia, ok. 19:35 będą do odjazdu. Widać, że przejazd nocą. Poczekamy, aż kierowniczka do pociągu wsiądzie. Ten napis zmienił się na pomarańczowy i możemy ruszać. No, kolejny impuls w przeciwną stronę. Naprawdę bardzo fajna jednostka, bardzo dobrze im się udała. Bardzo przyjemnie się prowadzi. Z tych wszystkich jednostek trakcyjnych Impuls jest jedną z moich najbardziej lubianych jednostek. Jest Impuls, potem jest Elfik dla mnie, potem te wszystkie stare jednostki trakcyjne. Także Impuls jest naprawdę bardzo fajną jednostką. Opłaca się jak najbardziej kupić. Prosta w obsłudze, praktycznie sterujemy całą jednostkę przepustnicą, tu gdzieś zadajnikiem mocy. Można tym właśnie do przodu zadać moc, do tyłu zahamować. Hamulca zespolonego jako tako nie musimy używać. I ma wbudowany ETCS, co jest naprawdę bardzo przyjemne na niektórych odcinkach trasy. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię wiedzieć, co się przede mną dzieje. Tak samo ETCS tutaj jak system w Niemczech LZB, czyli Linienzugbeeinflussung. Tam też właśnie dzięki LZB wiemy, co się przed nami dzieje. W Polsce LZB nie ma, ale mamy za to ETCS. Podejrzewam, że ETCS w Polsce jest o wiele bardziej i o wiele lepiej rozbudowany niż w Niemczech. Śmiałbym stwierdzić taką właśnie tezę. Postawić. Polska naprawdę bardzo mocno się rozwinęła. Niemcy jakiś czas temu stanęli w miejscu. Kiedyś Niemcy, olbrzymi pionier, jeżeli chodzi o produkcję i o projektowanie nowych lokomotyw. W latach 70., 80. i 90. co jakiś czas wychodziła jakaś lokomotywa, jakaś
nowsza, silniejsza, szybsza, lepsza, mocniejsza. W tym momencie ani widu, ani słychu. Nic się tutaj takiego nie dzieje. Te inwestycje w linie kolejowe też nie są aż tak mocno odczuwalne, nie są aż tak widoczne, nie produkują nowego taboru, wręcz przeciwnie, fabrykę wagonów w Görlitz wzięli i zamknęli, teraz tam jakieś militarne rzeczy produkują. Fabryka z ponad 100 ileś tam lat produkowała wagony. My znamy wagony BHP, czy tam BIP-y właśnie z tej oto fabryki. Potem produkowano tam wagony typu Dostop, czyli te Doppelstockwagen, te charakterystyczne czerwone piętrusy w Niemczech. No i wzięli skubańcy i zamknęli tą fabrykę. Teraz skąd będą brać wagony? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, kolejna stacja Baby. 5 km, trochę więcej niż 5, no dobra. Rozpędzamy się do 120. A w Polsce mamy PESE, mamy Newag. Wszystko jest produkowane w kraju i to te jednostki są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tutaj nawet już w którymś odcinku wspomniałem, że byłoby fajnie, gdyby obie firmy zaczęły robić jednostki multisystemowe, żeby po prostu mogły te jednostki również za granicą jeździć. Byłoby na pewno fajnie zobaczyć tutaj w Niemczech Dragona, jak robi konkurencję właśnie Deutsche Bahn. Byłoby na pewno interesująco. Jak dotąd gdzieniegdzie można tutaj zobaczyć Vectrony PKP Cargo, ale Dragona tutaj zobaczyć byłoby na pewno interesujące. Szczególnie, że w Niemczech w tym momencie jest naprawdę bardzo mało lokomotyw sześcioosiowych i tak silnych właśnie jak Dragon. Można tutaj Euroduala od firmy Stadler spotkać, no ale Eurodual no to jest w zasadzie lokomotywa, która ma dwa systemy napędu. 19235 zgłoś do łap. Okej, czekajcie. Dyżurnego trzeba zgłosić tutaj. Zgłasza się 19235. Wjedziemy chwilowo na tor dodatkowy. Przepuszczamy pośpiecha. Okej. Zrozumiałem. Ale ja i tak mam postój w Babach. A, 53, jest 47, mamy w Babach, dopiero na 53 mamy być. No dobra, pośpiecha przepuścimy. Jak mus to mus, nie trzeba, nie poradzimy nic na to. Zapowiedź od następnego semafora 40 bądź 60. Ostatni semafor SBL-ki. 40, ok, no to hamujemy do tych 40. Koncentracja, koncentracja, nie ma to tamto. Zmiana świateł. Kolegi nie chcemy oślepić. I dalej jestem za tym, żebyśmy jechali 40, a nie szybciej. Wow, jak się drzewa fajnie mienią tutaj w tych światłach. Zmoczysko z naprzeciwka. Z towarowym. Wygląda jak podkłady kolejowe.
Ale to też tak dziwnie, dyżurny nas ściąga tutaj na tor boczny, jak przecież mogliśmy dojechać do Bab i tam się zatrzymać. Chyba że w Babach... Okej, jeżeli Baby to jest przystanek osobowy, no to trudno by było nas... trudno byłoby nas wyprzedzić. Co my tu mamy? 0,7 z gruszkami. Bo ta gra będzie naprawdę super, jeżeli właśnie będzie się rozwijać w takim tempie jak do tej pory, gdzie będzie dochodził nowy tabor kolejowy, nowe wagony, nowe lokomotywy. Pomyślcie sobie, jeżeli Simrail będzie tak wielki, jak jest w tym momencie Train Sim World, to szczerze mówiąc, chyba lepszego symulatora nie będziemy mieli. Jak na razie te wagony, te jednostki, te lokomotywy, to wszystko się powtarza w tych scenariuszach, no ale to tylko właśnie dlatego, że nie jest jeszcze symulator tak rozbudowany jak inne tego typu gry. Ale jeżeli się naprawdę rozbuduje, to naprawdę będzie w co grać. Już się nie mogę doczekać, został zapowiedziany spalinowóz, lokomotywa spalinowa, niemiecki Trax 2, Baureihe 285. I podejrzewam, że właśnie razem z tą lokomotywą spalinową prawdopodobnie powstanie linia kolejowa między Polską a Niemcami. Jestem ciekawy, jak oni tutaj zimplementują PZB. Czy będzie tak samo dobrze zimplementowane jak w tych starych grach, czy nawet lepiej? W Train Sim World PZB ma swoje chwile, gdzie czasami nie działa poprawnie. W Train Simulator Classic jest PZB trochę lepiej zrobione, jest bardziej wiarygodne. Jestem ciekaw, czy właśnie Simrail też stanie na tej samej wysokiej poprzeczce i zimplementuje PZB właśnie na takim poziomie. Już pośpiech jedzie, patrzcie, długo nie będziemy czekać. Już widać światła wyłaniające się właśnie z ciemności. Zaraz zobaczymy, co to będzie jechać. O, 0,7 z wagonami. Standardowe wagony Intercity. Charakterystyczne właśnie wagony z przedziałami. Szczerze wolę jeździć w wagonach z przedziałami niż w wagonach bez przedziałów. Chociaż nie wiem, czy teraz już się mogły pojawić, bo z tego co słyszałem, to w Polsce zakupiono kilka wagonów właśnie od Deutsche Bahn i były właśnie tam między innymi wagony bezprzedziałowe. Ale jednak przedział to przedział, masz swoje, że tak powiem, 4 ściany, własne okno i możesz sobie robić co chcesz, dopóki ktoś się do ciebie nie dosiądzie. No, zobaczymy, kiedy dostaniemy wyjazd teraz. Okej, wyjeżdżamy. Nie, 53 mamy być w Babach i już w zasadzie powinniśmy tam być. Także mam nadzieję, że zaraz tutaj ruszymy. A, właśnie. Od tego semafora 40, następny semafor jest na stój. Przede wszystkim w Simrailu są niesamowite scenariusze. Te scenariusze są tak świetnie zrobione, tu się zawsze coś dzieje. Jakaś mijanka, zjazd na tor boczny, to tutaj znowu zmiana kierunku jazdy, to tutaj znowu przepięcie lokomotywy z jednej strony na drugą. Simrail ma o wiele lepsze scenariusze. Train Sim World ze swoimi scenariuszami może się naprawdę schować. Dobra, drzwi z prawej. Znowu krótki postój. Dalej jesteśmy spóźnieni.
Zamykamy drzwi. Czekamy, aż się zmieni napis na niebieski. O, właśnie. I jedziemy. Ale dzisiaj punktów to raczej nie dostanę dużo. Co stacja to minus 5, minus 10, minus 15 za spóźnienie. Kolejna stacja Moszczenica. A zostały jeszcze tylko Jarosty i Piotrków Trybunalski. Okej. 120 możemy jechać maksymalnie, rozpędzę się do tej prędkości. Szlaban jest zablokowany. Tą białą latarkę z daleka widać. Zaczyna być coraz jaśniej. O, widzicie, zobaczcie. Jak ładnie to wygląda. Nie słychać tylko tej jednostki z zewnątrz, nie wiem czemu. Ale nic nie szkodzi, siadamy tutaj właśnie w naszej kabinie i stąd podziwiamy widoki, stąd podziwiamy całe tutaj nagłośnienie. Oświetlony przejazd, też bardzo fajnie. Moszczenica za 1,5 kilometra. No dobra. Rzucamy na luz, na zero. Znaczniki stacji już się pojawiły i hamujemy. Zmienimy przy okazji tryb oświetlenia. Co to? Skodzina będzie, nie? Skoda, no. Z towarowym, z kontenerami. Okej. Tu się zatrzymujemy. Czekajcie, dociągniemy. O, i tutaj. Światła i drzwi po prawej stronie. Znowu krótki postój. 19-235 będą do odjazdu. Muszę poczekać, bo drzwi są otwarte z tyłu. O, właśnie się zamknęły. Napis się zmienił na niebieski i ogień. A, widzicie, opanujemy tą jednostkę. Nauczymy się impulsa na pamięć. O, już zaczynają być chmury widoczne. Zaczyna być coraz jaśniej. Nasz nocny przejazd kończy się na przejeździe porannym. No, w zasadzie jest już prawie 4 rano. Za każdym razem, kiedy widzę te znaki o przejeździe kolejowym, za każdym razem korci mnie, żeby trąbić. Nawet jak są te pojedyncze znaki. Zawsze mnie tutaj korci, żeby nacisnąć guzik na ten RP1. O, stare wagony pasażerskie. Te charakterystyczne zielone, drugiej klasy. Pamiętam, że czerwone były pierwszej. Już był cały, kurde, luksus, jak gdzieś między tymi wagonami Wars był wstawiony. Chociaż z tego co pamiętam, to nigdy z Warsa nie korzystaliśmy. Moja rodzina nie korzystała z Warsa podczas przejazdów. A jak wiecie, za drogo zawsze było.
Człowiek już się cieszył, że mógł się pociągiem przejechać i że na bilet go było stać. Z Warsa wykorzystać, no to no nie szło, nie było możliwe. 120. O. 120, a nie szybciej. Rio, wyluzuj. Ja już jestem trochę niecierpliwy. 2 godziny scenariusz jest długim scenariuszem, nie tylko do grania, ale również do nagrywania. Już po gardle czuję, że przydałoby się dojechać do stacji końcowej. A nie, jeszcze, bo za szybko. Właśnie już mi gra mówi, że muszę mocniej w hamulec wcisnąć. Jarosty. Czyli praktycznie następna stacja już będzie Piotrków Trybunalski. No i dojechaliśmy. 2 godziny praktycznie i zleciało to. Światła zmienić. Bo z naprzeciwka coś nadjeżdża. 235 będą do odjazdu. A nie mam jak zobaczyć. Ok? Co to? A, 0,7 na 100%. A, z pociągiem. Z osobówką. No i prawie dojeżdżamy do naszej stacji końcowej. Jeszcze ostatnie 15, ostatnie 5 km i jesteśmy w domu. Także na wasze życzenie przejazd nocą. Dużo osób pytało, czy nie byłoby możliwości nagrania właśnie Simraila podczas nocnego przejazdu. Na pewno ma swój klimat taki nocny przejazd. Wybrałem po prostu ten scenariusz. Ten scenariusz normalnie jest w dzień, ale po prostu zmieniłem w nim godzinę startu na 2 w nocy, żeby po prostu mieć tutaj możliwość takowego przejazdu, żeby nagrać taki przejazd. Bo na multiplayerze no niby można w nocy jeździć, ale tam też tam trafić dobry, fajny przejazd, no to nie jest tak łatwo. Stąd właśnie wybrałem tutaj ten przejazd, ten scenariusz, tyle tylko, że w nocy. Bardzo fajny scenariusz, trochę długi, 2 godziny przejazd, no to trzeba już troszeczkę czasu w to włożyć, chyba że zapiszecie gdzieś po drodze i sobie po drodze też wczytacie. Ale ogólnie bardzo fajny przejazd. Impuls, super jednostka. Świetnie się prowadzi, fajnie się jedzie. Trzeba tylko pamiętać, że jak się za daleko wciśnie tutaj zadajnik jazdy, no to włączamy to nagłe hamowanie i wtedy trzeba odblokowywać przewód główny. Jeżeli o tym będziemy pamiętać, to praktycznie będziemy w stanie bez problemu tą jednostką jeździć. Ok, za około kilometr. Semafor wjazdowy już mamy, od tego semafora 40. Tak jest, od tego semafora 40, od następnego semafora stój. Wjazd podany bez wyjazdu.
I bardzo mi się tutaj w Impulsie właśnie podoba, że jest to podświetlenie tutaj pulpitu tak zrobione jak w Dragonie, że praktycznie jest cały pulpit tutaj dookoła podświetlony i to jest naprawdę jasne. Tyle tylko, że pamiętam, że gdzieś przyciemnienie, gdzieś tu była jeszcze wajcha, jeszcze było pokrętło od przyciemnienia tego, że nie musiało być tak jasno. Ale szczerze zapomniałem, w którym miejscu się znajduje. Wiem, że już się bawiłem, już kręciłem tym, chyba tu jest nawet. O właśnie, tu jest pokrętło. Tyle tylko, że jest najczęściej zadajnikiem mocy zasłonięte. Stąd nie mogłem znaleźć. Okej. Już znalazłem, już wiecie, gdzie się przyciemnia. No dobra. Dojeżdżamy do Piotrkowa Trybunalskiego, ostatnia stacja i zaraz zobaczymy, jak nam poszło. Beznadziejnie, 1000 punktów w minus zgarnąłem za poślizg w hamowaniu. Ale mówi się trudno, zdarza się, zdarza się. Dobrze, że to nie jest prawdziwy pociąg. Inaczej byłoby bardzo źle. Okej, możemy się już zatrzymać. Bardzo ładnie zrobiona stacja właśnie w Piotrkowie Trybunalskim. Bardzo ładnie tutaj odzwierciedlone. Oświetlenie też mi się bardzo podoba. Dobra, drzwi po lewej stronie i zaraz zobaczymy, jak nam poszło. Chyba że będziemy musieli jeszcze zamknąć. Halo? Scenariusz? Koniec? Czy jakoś tak? do Piotrkowa. Za chwilę podam przebieg na tor 29. Proszę na nim wygasić pociąg. Jeszcze Tor mamy 29. wygaszenie. zrozumiałem. Przejeżdżam i wygaszam maszynę. Fajnie. Dobra, to zamykamy tutaj drzwi. Podejrzewam, że teraz trzeba byłoby zmienić oświetlenie na manewrowe. Bo to jest przejazd, mamy manewry w tym momencie. No to dobra, jedziemy i wygaszamy maszynę. To z tym oświetleniem czoła pociągu jeszcze nie bardzo rozumiem, jak to tam należy robić. W Niemczech nie ma tyle pozycji, jeżeli chodzi o oświetlenie pociągu z przodu. W Niemczech jest tak, że jeżeli mamy jednostkę trakcyjną w manewrach, to z przodu i z tyłu świecą się 3 światła białe, a jeżeli mamy lokomotywę, to lokomotywa po prostu jedzie z 3 światłami białymi. Nie ma tam, że tylko jedno światło się po jakiejś stronie świeci. Tak jak jest w Polsce. W Polsce jest to moim zdaniem trochę skomplikowanie zrobione. Trzeba tego się naprawdę nauczyć, co w jakim czasie, jakie oświetlenie. Tak samo jak w Polsce jest na przykład nakaz jazdy, nakaz zmiany oświetlenia, jeżeli jedziemy po torze przeciwnym, po torze niewłaściwym, też tam jakoś się zmieniało światła. W Niemczech też tego nie ma. Okej, 20 na godzinę. Stare torowisko właśnie łączone. Od razu uczucie, jakbym przez Wałbrzych przejeżdżał. Czuwak. Fajny scenariusz. Polecam. Jest to scenariusz właśnie, drugi scenariusz regionalny, jaki jest dostępny na tej linii kolejowej okolice Łodzi. Jeżeli nie macie Impulsa, możecie sobie ten scenariusz Elfem przejechać, możecie sobie ten scenariusz przejechać zwykłym pociągiem osobowym, także tutaj kilka możliwości jest. Niekoniecznie musicie jechać ten scenariusz Impulsem. SHP.
I żółwimy się tutaj 20 na godzinę. No zaraz zobaczymy, gdzie nas tutaj dyżurny pokieruje. Zasadniczo to z tego toru startujemy rozkład jazdy regionalny w przeciwną stronę. Bo też musimy praktycznie dojechać najpierw w perony i podjąć pasażerów i dopiero możemy normalny kurs zacząć. Gra pokazuje mi 40, ale jakoś nie jestem do tych 40 przekonany. Zostanę przy 20. Ale to już jest na pewno koniec naszego dzisiejszego odcinka. Tym samym ja się z Wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmu. Jeżeli lubicie symulatory kolejowe, jeżeli lubicie Simraila, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie lajka pod filmikiem, możecie napisać komentarz, zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków z gry Simrail oraz innych symulatorów kolejowych. Dziękuję serdecznie osobom wspierających mój kanał. No a my się tutaj zaraz zatrzymamy i zobaczymy, jak nam poszło. O ile złapie nas gra, bo też kilka razy się zdarzyło, że przejechałem cały scenariusz i gra nie złapała mnie do końca. Zatrzymam się przed samym semaforem i zobaczymy wtedy, jak to będzie tutaj. Jeżeli nie przelecimy tutaj na punktację, no to trudno. Przynajmniej nie będzie wstyd jeszcze raz widzieć, jak dostałem minus punkty za, za minięcie stacji. Dobra, jeszcze 200 metrów. Okej. Pomału można tutaj kończyć nasz kurs. No dobra, tu się zatrzymam i zobaczymy, czy przeskoczymy do punktacji. A, jeszcze muszę wygasić maszynę, okej. Czyli kierunek, deaktywacja świateł, deaktywacja kabiny. O, nie zdążyłem, okej. Przejechaliśmy 108 km, dostaliśmy marne 1986. Byłoby więcej, no ale mówi się trudno, z lekkim opóźnieniem i jedno pominięcie stacji. Będzie ten? O Jezu, ale czerwono. Tu jest. Nie wyhamowałem przed stacją. No mówi się trudno. No dobra, tym samym jeszcze raz dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.